Dzień dobry, kolejny odcinek i w zasadzie już takie późne popołudnie, ale jestem na miejscu, coś ze 2 godzinki podziałam, odcinek, bo zostaję na noc tu, więc może coś się uda i jutro też nagrać. Godzina 17:30, ja dopiero zajechałem, jak widać cień długi, no bo już słońce coraz niżej. Także dzisiaj to jakieś drobne sprawy, pewne jakieś takie godzinne, 2-godzinne maksymalnie zajęcie. No i w pierwszej kolejności tak się przyglądam, wykosiłbym po prostu ten fragment trawy. Nie kosiłem tego całe lato, od wiosny, a już spore chwasty porosły, więc kosa i na początek lecę z tym. Ale zanim robota, to oczywiście trzeba się pobawić. Wygłaskany już był, to teraz przyniósł butlę. Żadne piłeczki, żadne inne kupione gadżety. Po prostu zwykła plastikowa butla odpowiada mu od dawna. W sumie to była jego pierwsza zabawka. No i tak do tej pory cały czas to funkcjonuje. Kosa wyciągnięta, akurat mam jeszcze resztkę paliwa, więc myślę, że mi na to wystarczy. Założoną mam też wcześniej tarczę, tą taką jak piłę z zębami, no bo ona mi akurat tu będzie potrzebna. O, jak widać też obuwie profesjonalne do koszenia trawy, nie ma co. No ale w sumie tu nie spodziewam się żadnych śmieci, czegokolwiek, co by mogło gdzieś tam odbić i mnie zranić. Nie psinka? Tak. A czemu też piła? No bo raz, że jest to przerośnięte i to dosyć mocno, a dwa, że poodbijały jakieś takie z pestek pewnie wiśnie, wisienki, czy jak zwał, tak zwał. Około centymetra na dole, więc żyłka może sobie nie dać rady. Trzeba będzie to potem zgrabić, no ale trudno. Ważne, żeby po prostu tą przestrzeń jeszcze gdzieś tam przed jesienią uporządkować. Od razu inaczej, prawda? Pomocnik, jak widać, dzisiaj za bardzo przydatny nie jest. Wybawił się butelką i leży. A ja wziąłem, zgrabiłem, widełkami zniosłem, no i zawsze ta przestrzeń będzie inaczej. Następnym razem będę kosił kosiarką, to już wyrównam i tak do jesieni myślę, że będzie. Prawda, piesku? No chodźcie, jeszcze raz pogłaszczę, no pogłaszczę. A co teraz? Jeszcze tak w sumie po drodze widziałem, że ludzie kopią już ziemniaki, więc wyciągnąłem przy okazji widełek tych do znoszenia siana, widełki amerykańskie i co? Idziemy kopać ziemniaczki. Ogólnie ostatni tydzień to taka susza w sumie. Temperatury po 30 stopni albo i dłużej niż tydzień, zero deszczu, no i wszystko się pyli. Zobaczymy też, czy nie będzie twardo bardzo kopać. No nie spodziewam się, jak pokazało wcześniej, takie 2-3 kopnięcia, że tych ziemniaków będzie dużo, zwłaszcza, że na wiosnę było sucho, potem jak widać zaniedbałem przerosłe chwasty, no a teraz jest jak jest. Ile będzie, tyle będzie, zawsze to wykopać trzeba, skoro już było wsadzone. Ależ marnie w tym roku. Naprawdę, nawet się momentami zastanawiałem, czy jest to sens kopać. Co prawda powybierałem nawet taki drobiazg, nie wiem, czy to będzie do wyrzucenia, czy to będzie na sadzeniaki na przyszły rok. Chyba to przecież nawet za drobne na sadzeniaki. No, 3 gatunki, ale naprawdę kiepsko, kiepsko. Ten ciekawy, w sumie tu mi się kawałeczek przepołowił. Ciągle nie pamiętam, jak te fioletowe ziemniaki się nazywają, no ale one całkiem smaczne. I między ziemniakami jeszcze takie jakieś dziwne korzenie mi się potrafiały. Tak jak widać w takich zwartych grupach. Nie wiem, co to jest. Pierwszy raz widzę tak gruby korzeń, biały w środku. Jeżeli ktoś wie, co to może być, bo zapewne jakiś chwast, to proszę dajcie znać w komentarzu. A to cóż, powędruję do piwnicy, czy złożyję, zobaczymy. No grubsze na pewno, a drobne czas pokaże. A morał w zasadzie z tego taki,
żeby na pewno nie sadzić rok po roku w tym samym miejscu żadnych warzyw, ani pomidorów, ani ziemniaków, no i niczego w okolicach drzew, bo tu pod koniec to praktycznie nie było nic, gdzie zaczynają się drzewka. Cokolwiek aby z tej strony wykopałem. Także tak to wygląda. Słoneczko chwilę temu sobie zaszło, już aby poświata, więc ja teraz w zasadzie to nie wiem, 15-20 minut, tak po prostu się chyba pokręcę. Nie ma jeszcze 20, ale w zasadzie momentalnie zrobiło się ciemno. Tam już praktycznie nic nie widać. Tu jeszcze gdzieś tam ta poświata po prostu od słońca sprawia, że telefon rozjaśnia. No ale na dworze ciemno. Także ja dzisiaj przyjeżdżając myślałem, że ogólnie będę wcześniej. No i w planach miałem jeszcze kilka dni temu, by dalej szlifować te ściany. No ale skoro przyjechałem w zasadzie bardzo późno, nawet nie po południu, a prawie pod wieczór, to już się za to nie zabierałem. Tu jest przecież dużo kurzenia się i tak naprawdę lepiej to chyba jednym zamachem zrobić kiedyś w dzień i mieć z głowy niż tak znowu na ratę. Dzisiaj co? Zrobiłbym sufit, cały się ukurzył, następnym razem ściany, znowu się ukurzył i tak dalej. Więc po prostu przyjadę na tygodniu i to sobie ogarnę. Także teraz to pomieszczenie w zasadzie zostawiam. Jeszcze tak sobie przyszedłem tutaj porozmyślać trochę odnośnie tej łazienki, no bo tak naprawdę pomału trzeba będzie myśleć i o niej. A tu mała ciekawostka. Zobaczcie, któregoś dnia musiał być, nie wiem, taki przeciąg, takie coś, że tą rurą kanalizacyjną aż przywiało z dworu liście. Nie wiem, jak to jest możliwe, no bo przecież ta rura zakręca, potem w piwnicy znowu zakręca, jest tam dołożone kilka kolejnych metrów, a mimo to, no jesienne listki wwiało do środka. Nie wiem, czy to tędy był przewiew, czy o co chodzi, ale po prostu śmiać mi się chciało, jak to zobaczyłem. No dobra, ja sobie teraz chwilę jeszcze tu porozmyślam, a potem kolacja i odpoczynek. Dzisiaj to w zasadzie zmęczyć czym się nie było, ale całym tygodniu, dusznym tygodniu w mieście, to aż chce się pooddychać, bo temperatury ciągle wysokie. Teraz jeszcze 21, no i 23 stopnie. Więc ja co? Po kolacji wyciągnąłem hamaczek, no i sobie tak tu pod drzewkami pooddycham. W sumie lampeczka jest, no i a propos tej lampeczki, no to trafia ona do kolejnego konkursu. Ostatni konkurs był konkursem, powiedzmy, ogrodniczym, to teraz będzie konkurs z kategorii gadżetów świetlnych. Do wygrania między innymi ta lampka. Ja siadam na hamaczek, a w zasadzie się kładę i obmyślam zasady. Zasady konkursu jak najprostsze. Zostaw komentarz pod tym filmem o pełnej treści. W odcinkach siedliska najbardziej lubię i tu trzeba dokończyć wedle własnego uznania. Komentarz, który zbierze najwięcej polubień, ten po prostu wygrywa. Czas do piątku 13. Nagrody przykładowe 3 gadżety świetlne i standardowa niespodzianka ode mnie. Także który komentarz spodoba Wam się najbardziej, ten otrzyma te świetlne gadżety. Świetlne, bo wieczory coraz dłuższe i myślę, że takie lampki każdemu się przydadzą. A teraz lecimy dalej. Niedziela, 7:30. Ja spałem naprawdę mocno, spałem przy otwartym oknie i jeszcze z taką podniesioną zasłonką, bo i noc była super ciepła. Także wyspałem się fest. Nawet nie wiem, kiedy ostatnio tak mocno i dobrze spałem, no ale teraz pora wyjrzeć już na dwór. Może na jakiś spacer albo coś? Co ty na to, wariaćku? Czyli co? Idziemy na spacer chyba, nie? Innej opcji nie ma. No rano, a tu temperatura 19 stopni już, więc ciekawy jestem, co tu będzie na południe. Ja ogólnie, jak wczoraj rozłożyłem ten hamaczek, to i troszeczkę na nim przysnąłem, nie wiem, godzinę, 2, no ale potem jednak super wygodne to nie jest i trzeba było się przenieść do łóżka. Niby wrzesień, niby poranek, więc powinna być jakaś rosa, ale po prostu te ostatnie dni, no ciepło jak nie wiem, sucho jak nie wiem i nawet nie ma kropelki rosy. Jest po prostu tak dziwnie. Chociaż wczoraj jak kosiłem, to teoretycznie tu pod tą dziką gruszką zauważyłem malutką kanię. Kanię podeschniętą,
więc nie ma sensu takiej malizny zbierać. O, a tu widzę druga, ale też tak wyschnięta, że aż w zasadzie można powiedzieć już ususzona. Nic, skoro tu rosną grzyby, to ja w sumie malutki koszyk biorę i idę gdzieś tam do lasu na spacer. Tak godzinkę mniej więcej. A słoneczko to od samego rana operuje, jak widać, dosyć mocno. Zero chmur na niebie, kompletnie. No i wczoraj, w zasadzie jak jeszcze na tym hamaczku przysnąłem, to potem się obudziłem, no i troszeczkę gwiazd było. Nie wiem, na ile te fotki, które widzicie, to oddają, ale mi się naprawdę podobało. Jak powiedziałem, zajrzymy tak z ciekawości do lasu. Może w pierwszej kolejności do tego błonnika, do tych brzózek, a potem do starszego lasu. Chociaż no, grzybów się nie spodziewam, ale przynajmniej taki godzinny spacerek z rana przed śniadaniem, to myślę, że zrobi dobrze. Pierwszy przystanek z dwóch powodów. No, sosenka, jak widać, nie wiem, czy koziołek sarny, czy jakiś jeleń miał używanie, połamane, obkorowane, no i w zasadzie zniszczone, ale taka przyroda. A obok tej sosenki, no pierwsza z oznak tej suszy, to był kiedyś prawdziwek, mówię był, bo jest tak wyschnięty, że szok dosłownie, na wiór. Takie grzyby to w zasadzie można od razu zbierać i pakować do słoiczka jako ususzone. No, słychać? Chyba słychać po prostu. Nawet się kruszy w rękach. O, on widzę, że troszkę zjedzony, więc jednak zostaje tu. Trudno, może coś jeszcze się trafi. Przystanek numer 2 i teoretycznie 2 prawdziwki. Te trochę bardziej takie, powiedzmy, niewyschnięte. Ty co, też będziesz szukał? No to szukaj, piesku, dalej. Szukaj grzybów, szukaj. I zobaczymy, o, nawet jest i trzeci. Ciekawe, ciekawe. No tak, te troszeczkę bardziej jędrne, więc w sumie można by już je i zabrać. Ale też wystarczy spojrzeć, jakie popękane z powodu braku wody. Czy od góry, czy od dołu pod kapeluszem. A tu malutki prawdziweczek. No i też już całkowicie suchy. Nawet nie zdążył dobrze wyrosnąć, a już po prostu jest wyschnięty. Zobaczcie. No nie wiem, czy w waszych rejonach też jest taka susza i czy też takie grzyby są, czy w ogóle jakieś są grzyby. No ale tu to chyba trzeba naprawdę kilka dni deszczu teraz, żeby tą sytuację uratować. I nawet pierwsze maślaki już się trafiają, ale sytuacja niemal identyczna. Aż brązowy i suchutki. No, póki nie spadnie trochę deszczu, to nie ma sensu po tych grzybach chodzić. Jak jest sucho, to jeszcze pokazuje taki eksperyment. Wystarczy tupnąć, a tu po prostu unosi się jeden wielki pył. No w sumie jak tu przyjeżdżałem, to i w radiu mówili, że w Warszawie Wisła jest najniższa od iluś tam lat i miejscami ma dosłownie 27 cm. A dzisiaj i jutro chyba jeszcze to słońce i temperatury odpuszczać nie będą, bo już teraz przygrzewa i to mocno. Nad stawikiem widać po brzegach, że woda też dosyć mocno opadła. No i ciekawe, jak to będzie wyglądało dalej. No bo w sumie ten poziom wody w tej chwili jest, tak myślę, że z pół metra niższy niż to zwykle bywa. Co prawda na wiosnę to woda z tego stawiku potrafi się wylewać, no ale standardowo w lecie to jest jakieś 30-40 cm normalnie od powierzchni. A teraz no te 30-40 cm to na upartego można zejść i na dół. Oczywiście schodził nie będę, no bo ta woda idealnie czysta nie jest. To jest po prostu przecież podsiąg, który odbija w górę. Także czasami to jedynie wariaćko potrafi się tutaj z nudów skąpać. No właśnie, to co wam mówiłem. Ja na chwilę odszedłem, a ten już siupnął do wody. No i co? No, wygramoliłeś się trochę, tak? Ale mokrusek jesteś. Wiem, piesku, gorąco. I w sumie tak ci trochę pozazdrościłem. W sumie tak gorąco, to może i ja bym znowu nad jeziorko podjechał. I tak zamiast wrześniowego koszyczka grzybów jest po prostu malutki koszyk ulęgałek. Leży tego znowu cała masa, więc pozbierałem. Robiłem z tego kompot tydzień temu i naprawdę był super w smaku, więc teraz też to
powtórzę. A jeszcze na tym drzewie tam wyżej tych gruszeczek trochę jest, więc na pewno i następnym razem nazbieram. A teraz, skoro już koło chaty, no to pora na śniadanie. W planach na dzisiaj, po śniadaniu, a przed obiadem miał być rower, ale słoneczko tak dopieka. Dobrze, że chociaż trochę wiaterku jest, że nie wiem, no godzina 10 z minutami, a tu już jest 27 stopni na termometrze. W cieniu, gdzieś tam gdzie delikatnie aby przebija słońce. I chyba tak jak wariaczko faktycznie wykąpał się w stawie, tak ja za chwilę pojadę nad to jeziorko. Ale zanim jeziorko, to jeszcze trzeba wlecieć do ogródka z tej i z tamtej strony i nazbierać trochę warzyw. Aha, skoro jesteśmy koło studni, to zobaczmy jeszcze ile wody jest w tej studni. Czy coś tam zobaczymy? Halo, halo? No widać nawet po krawędziach w tej chwili, że i woda w studni też opadła. I to, tu jest górna granica, gdzie jest na wiosnę. Tu jest granica taka, jaka była pewnie chwilę temu, a tu dopiero na dole jest w tej chwili spadek. I w tym ostatnim tygodniu, no to widać, że faktycznie tu z 10 albo i 20 cm wody opadło. No nieźle, nieźle. Czyli faktycznie susza na całego. Trzeba teraz pozrywać trochę tych gigantycznych pomidorków. Ładnie one rosną i nawet w sumie ostatnio nie obcinałem już tych pędów i jak widać pojawiły się nowe zielone pomidory. Wątpię, żeby one przed zimą zdążyły się zaczerwienić, no ale skoro te już w zasadzie kolor łapią, to zostawię i tu te bawole serca. Te koktajlowe, tak dla śmiechu w sumie, wpuściłem tu wysoko na drzewo z jednej i z drugiej strony i zobaczcie jak to się pnie. No już myślę, że jakieś 2,5 metra ma ten krzaczek, a tu jeszcze ciągle idzie dalej i wypuszcza. Więc te koktajlowe bardzo smaczne są, ale trzeba też już je zrywać, bo jak widać aż pękają, takie przejrzałe w tej chwili od słońca. Dawno w sumie też nie pokazywałem jak rośnie ta czerwona papryka. No było tak, że grat ją mocno uszkodził, więc po tym jak ją grat uszkodził, to i za bardzo tu nie plewiłem. I jak widać przerośnięte, zarośnięte wszystko. No ale w tych zaroślach to na każdym krzaczku ta papryka jednak jest. I to tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sztuk i jeszcze zielona. Więc nic dziwnego, że ona się powaliła aż na ziemię. No zobaczcie ile tej papryki tu jest. Także chyba następnym razem to ja ją troszeczkę odsłonię, żeby faktycznie więcej słońca dostała i niech rośnie, dojrzewa się, żeby były takie fajne papryczki. To nie są takie jak w sklepie kupujecie, które są mega puste w środku. Te są mniejsze, ale w środku mają naprawdę dużo miąższu. To jest papryka pomidorowa czy coś w tym stylu. Jak co tydzień ogródek po przeglądzie. Cukinia żółta, zielona, dynia Hokkaido. Ja zawsze mówiłem Hokkaido, a to okazuje się, że to jest Hokkaido. Pomidory, bawole serce, pomidory jakieś podłużne paprykowe, koktajlowe okrągłe, koktajlowe takie lekko podłużne, więc 4 gatunki, papryki też 2 gatunki, słodka i pikantna chili. No, także jest co robić z tym chyba na cały tydzień, albo i trzeba będzie część rozdać, bo to w sumie nie do przejedzenia ostatnio, a szczególnie taka ilość cukinii. Chociaż takie większe to ja jeszcze wrzucam do piwnicy, bo potem jak będę miał którejś niedzieli troszeczkę więcej czasu, to właśnie pójdzie papryka, pomidory i ta ostra papryka razem z cukinią na zimę do słoiczków. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. Wiaterek się jakiś ogólnie też zerwał, już tak wieje z 15-20 minut coraz silniejszy, no ale niebo ciągle czyste. Także co, ja chyba nie przedłużam i lecę nad wodę. I szybka teleportacja. Wiem, że w tym odcinku mało prac było, ale ten przyjazd też był głównie zamiarem odpoczynku. Raz na jakiś czas po prostu trzeba. A gorąca pogoda szczególnie sprzyja przecież lenistwu. Także posiedziałem tam z 1,5 godzinki. Popływałem dosyć długo. Bardzo lubię, a rzadko mam okazję. No a potem trzeba było się zawijać na obiad. Niedzielny obiad. I w sumie nie nagrałem pożegnania. Jak dobrze pójdzie, to ten odcinek uda mi się zmontować jeszcze dziś i zobaczycie go wieczorem. A ogólnie to co? 8 września, 12:40 i 32 stopnie. Co jest z tą pogodą? To nie wiem,
ale końcówka wakacji, początek roku szkolnego naprawdę dogrzało.